czasu widać, że mam głowę od połowy, jeśli tak. Aha, dobra. O, siedźcie tak. Dobrze. Zabawa zabawą, ale ja próbuję się wcisnąć w kubełkowy fotel w kokpicie, a właściwie w modelu kokpitu. To jest specjalna glina, tak zwany modeling clay i to jest model kokpitu samochodu Arinera Husaria. Super samochodu, który mam nadzieję zobaczymy już w ciągu najbliższych powiedzmy 2 lat na polskich i nie tylko na polskich drogach. A więcej o kokpicie i o samym projekcie powie nam jego twórca. Polski super samochód oznacza, że pomysł cały, koncepcja narodziny, wszelkie prace związane czy to z nadwoziem, czy z wnętrzem, czy też wieloma podzespołami mechanicznymi, czy też cała struktura nośna typu rama, to wszystko powstawało w Polsce. I oczywiście musieliśmy też korzystać z pomocy inżynierów z zagranicy, m.in. Linobla z Wielkiej Brytanii, czy też inżynierów z Włoch, ale globalnie większość samochodu narodziła się w Polsce. Żadnego niszowego producenta na świecie nie stać, żeby opracować 100% konstrukcji, czyli łącznie z silnikiem, ze skrzynią biegów, każdą najmniejszą śrubkę, każdy najmniejszy detal. Wiadomo, że się korzysta z usług globalnych koncernów i dlatego też dla znakomitej większości małoserdnych producentów silniki są produkowane przez znane firmy. Oczywiście jest kilku małych producentów, którzy opracowali własne silniki i tutaj mamy małą niespodziankę, mianowicie silnik Arinera Husaria, mimo że pochodzi jego baza od globalnego producenta, no to konstrukcja będzie dedykowana dla nas, czyli do Husarii. Jest to silnik V8 o mocy 700 koni i pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Skrzynia biegów jest to włoskiej firmy Cima i ta skrzynia biegów oprócz tego, że kosztuje fortunę, no to ma tą zaletę, że przenosi olbrzymie momenty, jest perfekcyjnie wykonana, no i występuje też w tak zwanych hipersamochodach, między innymi na przykład firm takich jak Pagani czy Koenigsegg. Do dnia dzisiejszego wydaliśmy 10 milionów złotych i będzie kilka kolejnych milionów złotych wydane na dopracowanie konstrukcji i testy, które się odbędą w przyszłym roku z kolejnymi egzemplarzami. Struktura nośna Husarii jest to odpowiedni stop stali stosowany w lotnictwie i są w sekcji środkowej wzmocnienia z włókna węglowego i kevlaru, przez co rama jest konstrukcją hybrydową. Środkowa sekcja, tak jak w niektórych na przykład hipersamochodach, nie jest wykonana w 100% z włókna węglowego. Między innymi oczywiście ze względu, pierwszy czynnik jest to koszty, ale drugi czynnik jest taki, że ten rodzaj konstrukcji nie zapewnia aż tak olbrzymiej przewagi względem czasu i kosztów, jakie trzeba ponieść na opracowanie tego w odpowiedni sposób i przetestowanie. Husarię, którą widać za moimi plecami, rzeczywiście jest to prototyp, który wymaga jeszcze wielu różnorodnych testów. Jakkolwiek tutaj ta główna sekcja nośna, czyli rama, czy też mechanika i nadwozie pod względem aerodynamicznym, czy też wytrzymałościowym, to wszystko jest opracowane, dlatego też będziemy się skupiać na drobiazgach, na tym, żeby wnętrze było jak najbardziej perfekcyjne, żeby wnętrze było wybitnie unikatowe w świecie super samochodów, czyli żadnych plastików, będą to materiały typu włókno węglowe, aluminium, kevlar i jako ciekawostkę powiem, jako nowość w świecie super samochodów, czyli napylany tytan. I tutaj większość prac, jakie jeszcze mamy do wykonania, dotyczą układu jezdnego, który będzie dostrojony przez Linobla w czasie wielotygodniowych testów, które się odbędą w Wielkiej Brytanii, oraz musimy dopracować konstrukcję spoilera i hamulca aerodynamicznego. Jest on obecnie przetestowany do prędkości 370 km na godzinę. Jest już cała kinematyka opracowana, ale tutaj chcemy jakby
dopracować kinematykę w taki sposób, żeby osiągnąć czas przestawienia się spoilera z neutrum na 55 stopni w czasie rzędu 0,8 sekundy, ponieważ przy bardzo wysokich prędkościach typu 340 na godzinę jest to bardzo istotne. Nie mamy ostatecznie co do 1 euro ceny ustalonej. Będzie to kilkaset tysięcy euro. Plus minus w wersji tej limitowanej będzie to około 300, może 300 kilka tysięcy euro. Plus oczywiście opcje. Tutaj opcje mogą bardzo wpłynąć na cenę, ponieważ każdy klient może mieć inne oczekiwania i inny rodzaj wyposażenia może sobie zażyczyć, czy też użytych materiałów wewnątrz. Za te pieniądze otrzyma osiągi, które husarie ustawiają w czołówce supersamochodów, czyli mamy tutaj w granicach 3,2 sekundy do setki i 9 sekund do 200 na godzinę. Prędkość elektroniczna ograniczona do 340, ponieważ z tą skrzynią biegów i na 20-calowych felgach, oponach może osiągnąć 367 km na godzinę. Istotne tutaj warto podkreślić fakt, że będzie mógł domówić też takie opcje jak na przykład nadwozie z widoczną strukturą specjalnych materiałów, włókno węglowe i kevlar w różnych kolorach, czy też będzie mógł wpłynąć na to, w których miejscach jakie materiały mają być wewnątrz samochodu, więc tutaj każdy z tych 33 sztuk będzie na pewno inna. Oprócz limitowanej edycji 33 sztuk wejdzie do produkcji także wersja Roadster, gdzie będzie można zdjąć dwie połówki dachu i schować je w przedniej sekcji bagażnika, a potem wersja torowa i oczywiście wersja standardowa, która będzie trochę tańsza. Super samochód Arinera Husaria będzie montowany w Sils Gliwice. Jest to bardzo duża firma, zatrudnia kilkaset osób, ma zespół inżynierów, fachowców, wieloletnie doświadczenie, najnowsze oprzyrządowanie do montażu samochodów i u nich to będzie montowane, a czas montażu po przygotowaniu wszystkich elementów od A do Z na tych kilku gniazdach to może być w takiej już wersji dopracowanej 100 kilkadziesiąt godzin, a na początku minimum 200 godzin. Koncept z 2011 roku, a Husaria to czy pod względem zastosowanych podzespołów, komponentów, materiałów, mocy nawet jaka jest, czy też jakim, ogólnie, globalnie mówiąc, technologicznym, aerodynamicznym, to są zupełnie dwa różne światy, które dla przeciętnej osoby w jakiś sposób są podobne, no bo kształty, proporcje, kąt nachylenia przedniej szyby to jest podobne, ale pod każdym innym względem to są dwa różne światy i dlatego też ten projekt z 2011 roku na pewno nam pomógł rozwinąć pewne pomysły, wprowadzić potem, czy też zaimplementować do Husarii pewne ulepszenia związane na przykład z chłodzeniem silnika, ale jest to jakby projekt skończony i od maja 2011 roku wszystkie siły zostały skoncentrowane tylko i wyłącznie na opracowaniu docelowej konstrukcji, czyli Arinery Husaria. 2 sztuki na pewno pozostaną w Polsce, być może troszkę więcej, ponieważ w sumie klientów z Polski na dzień dzisiejszy jest potencjalnych 305. Co ciekawe, część z nich także jak osoby z zagranicy chcą wpłacić zaliczkę bez oglądania samochodu, czyli prawdopodobnie są to kolekcjonerzy, którzy już mają wiele samochodów, taki mamy przykład, gdzie osobiście znamy klienta i wiemy, że on już ma kilka super samochodów i oni to traktują też jako taką potencjalną inwestycję, ponieważ przy tak limitowanej edycji jest duża szansa, że takie auto na przykład za parę lat będzie 2 razy więcej warte na rynku wtórnym. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się już doczekać, kiedy ten samochód zobaczę rzeczywiście na drogach. Mam nadzieję, że będzie mi dane się kiedyś nim przejechać. Szczerze mówiąc, zaczynam się tu już czuć jak w domu. Myślę, że mógłbym się jakoś przyzwyczaić do Arinery i pewnie mógłbym z nią żyć na co dzień, no ale na razie z tym samochodem będzie mogło się zaprzyjaźnić bliżej 33 szczęśliwców w Polsce i oczywiście na świecie.